Moje drogie Panie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynam transmisję. Tak na szybko bardzo wszystko przygotowałam, że chciałam jeszcze postawić wyżej swój komputer. Cześć dziewczyny, napiszcie mi coś w czacie, żebym ja wiedziała, czy Wy jesteście podłączone, czy nie. Dzisiaj będziemy mówić o kolorze roku. To jest brzoskwiniowy puch, naprawdę bardzo przepiękny, delikatny kolor. Więc chciałam dzisiaj Wam pokazać też, jakie można zrobić z nim fajne kombinacje kolorystyczne i w ogóle po prostu mogłybyśmy o tym troszkę porozmawiać, o tym kolorze. Też mi będzie bardzo miło, jeśli od razu napiszecie mi, skąd jesteście. I tak sobie pomyślałam, że wiecie, żebym lepiej Was poznała, żebym też poznała lepiej Wasze potrzeby, to fajnie będzie, jeśli też napiszecie mi nie tylko skąd jesteście. Dzień dobry, o widzę, że już się podłączacie. Nie tylko napiszcie mi proszę, skąd jesteście, ale także gdzie pracujecie, jaki typ pracy wykonujecie. Po prostu wtedy mi też będzie łatwiej zrozumieć, jakie szukacie, wiecie, pomysły na stylizację, na ubranie i po prostu w tym kierunku bym mogła więcej coś dla Was robić, tak? Czy pracujecie może z domu, czy chodzicie do biura, czy może pracujecie w obsłudze klienta, tak? Napiszcie mi proszę, będzie mi bardzo przyjemnie to się dowiedzieć. O, dzień dobry, Ewelina też widzę się podłączyła, moja siostra. Dobra dziewczyny, widzę, że się podłączacie, no bardzo mi miło, dzisiaj jest bardzo piękny dzień w Warszawie, nie wiem jak u Was, u nas jest dużo słońca, ale jednak postanowiłam, że zrobię ten live, no dobrze się dzisiaj czułam z rana, tak postanowiłam spontanicznie dla Was to zrobić, a od razu po live ja się wybieram na spacer. Dobra, ja zaraz tutaj muszę, zapomniałam zeszłym razem, aha, już widzę, żeby po prostu Wam pokazać moją prezentację, którą ja przygotowałam i będę, nie wiem czy widzicie, aha, okej, ja już widzę, że widzicie, będę sama też to sprawdzała i znaczy tak, zacznijmy od razu już na temat, o tym jaki kolor no, będzie modny w tym roku. Jest to Peach Fuzz, tak się nazywa i to jest tak naprawdę ten taki delikatny kolor, co jest pomiędzy różowym, a pomiędzy pomarańczowym takim, tak? I on jest, jak widzicie, też ciepły. Między innymi tutaj no, jest bardzo ważne, aby odróżniać, czy kolor jest ciepły, czy zimny, po prostu ponieważ nasza kolorystyka jest także albo ciepła, albo zimna i wtedy od tego bardzo zależy, czy będzie pasować nam ten kolor, czy nie. Ale o tym będzie więcej później, jeszcze w tej prezentacji. Także w swoim kursie, który przygotowuję, będę o tym dużo mówiła, ponieważ myślę, że na to no, nie zwraca się aż tak dużo uwagi, podczas gdy to jest jedna z kluczowych rzeczy, gdy wybieramy kolor, który pasuje nam lub nie. Dlatego też wrzucę później Wam linka, może tutaj do czatu, kto chce się zapisać na listę oczekujących na mój kurs, to może to zrobić, ponieważ tam no, będziemy o tym mówić więcej. Ale dzisiaj troszkę odnośnie tego brzoskwiniowego puchu, tego koloru, też o tym troszkę pomówimy. No i zobaczcie, naprawdę to jest taki no, piękny, delikatny kolor, który jak brzoskwinie jemy i ten puch, który ona ma, no to właśnie ma przypominać ten kolor. Przepraszam. Chodzi o to, że Pantone, czyli taka instytucja, która standaryzuje te kolory i różne ich odcienie, różne też właśnie, no nie kombinacje, ale różne właśnie palety kolorów, tak? To właśnie oni wybierają co roku kolor, który powinien dominować w tym roku, powinno być jego więcej, no i później jak jakaś firma na przykład produkuje ubranie, no to tym się bardzo kieruje. No oni wiedzą to zawczasu oczywiście, jaki kolor będzie trendem, no a my dowiedzieliśmy się chyba, nie wiem, z 1,5 miesiąca temu, tak jak na początku roku, oni chyba, może jest 2 nawet, tak, już teraz, tak oni to ogłaszają na początku roku. To było specjalnie tak zrobione, wybrany ten kolor, no po to, żeby po prostu wprowadzić coś takiego delikatnego, takie poczucie więzi on ma wywoływać, tak, że chcemy się przytulić, chcemy takiego zrozumienia, wsparcia, współczucia, no po prostu dużo się dzieje tak we współczesnym świecie, takich też no, nie bardzo przyjemnych rzeczy, więc no, oni z tego powodu właśnie zdecydowali, żeby taki kolor był, taki mniej też intensywny, bo w zeszłym roku to mieliśmy
chyba fuksja magenta, tak? W sensie nie pamiętam dokładnie, jak się nazywał ten kolor, ale mi się wydaje, że fuksja magenta. I chodzi o to, że on był bardzo intensywny, bardzo jaskrawy, tak? I też miał na celu no, pokazać ten duch czasu, tak? Że po COVID-zie wszyscy tryskali po prostu energią, chcieli wychodzić na zewnątrz, chcieli kontaktować, tak? Więc te kolory są wybierane no właśnie, aby jak w najlepszy sposób pokazywać i określać, jak zmienia się nasza no, codzienność. I zobaczcie, tutaj to jest to, o czym ja mówiłam, że kolor no, może być standardowy kolor, tak, jeszcze tutaj Wam przywinę, pokażę. Standardowy kolor to jest ten, który tutaj widzicie, podczas gdy jeśli dodajemy do tego koloru albo no, białego koloru, albo ciemniejszego czarnego, albo szarego pigmentu, to wtedy, zobaczcie, jest tutaj taka próbka z różnymi innymi kolorami, tak nam może się wydawać, tyle, że one wszystkie zostały stworzone no, na bazie tej podstawy, tak? A tą podstawą jest peach fuzz, czyli ten brzoskwiniowy puch. I zobaczcie, że te jaśniejsze kolory obok, to po prostu jest dodany no, biała farba jest do tego dodana, zmieszana, a te ciemniejsze, no to odrobinka ciemniejszej, czy to czarnej, też może być tutaj szarej trochę i zobaczcie, że one się zmieniają i też ich temperatura no trochę się zmienia, tak, ponieważ te jaśniejsze, gdy się dodaje tego białego, no to one się stają troszkę bardziej zimne. Dobra, zróbmy taką teraz przerwę, ja spojrzę, co wy piszecie w czacie, ponieważ kiedy ja nadaję tutaj tą prezentację, to nie widzę od razu. Okej, pani Edyta pisze, dzień dobry, mieszkam w Ząbkowicach Śląskich, Dolnośląskie, pracuję w szkole, super, pozdrowienia z Holandii, super, dziękuję, bardzo mi miło, super, to już pracuję w szkole, to już bardzo dla mnie fajna, dobra informacja na przyszłość, dziękuję bardzo pani Edyto. To o, zobaczcie, to ten kolor właśnie może być różny, dlatego jeśli przychodzicie do sklepu i widzicie, że no, jest taki ciemniejszy, na przykład, zobaczcie, taki bardziej pomarańczowy, no to też jest nawiązanie do tego brzoskwiniowego puchu. Nie obowiązkowo on musi być taki, jak tutaj te rzeczy porozrzucane dookoła, są w tym takim idealnym, tak, odcieniu. Mogą być odcienie różne. Dobra, i teraz zobaczcie, no tutaj znalazłam taką modelkę w sukience właśnie w koloru brzoskwiniowego puchu, no i też dajcie mi znać, jak Wam się podoba. Jakie macie uczucia, gdy oglądacie właśnie widzicie taką sukienkę na kobiecie, z czym to się od razu Wam kojarzy? Napiszcie mi proszę od razu w czacie, a ja jeszcze tylko poszukam tutaj linka, wrzucę, zapisać się na listę oczekujących na mój kurs, a Wy mi napiszcie, no bo naprawdę ten kolor, tak już jak wspominałam, tak, taką bliskość ma nam tutaj ustawić z osobą i gdy widzicie taką kobietę w tym, to co od razu właśnie tutaj nam się przywołuje? Czy macie jakieś takie uczucie, że no, chciałybyście z nią porozmawiać, czy może nie bardzo? Jak ona Wam właśnie jest w odbiorze? Czy ona jest delikatna, czy ona jest może agresywna? Będę chętnie poczytam, ale dopóki jeszcze piszecie, bo może jest też opóźnienie na live, to już zacznę Wam mówić, że no, bardzo ten kolor jest delikatny, tak? A, widzę pani Edyta, już piękny kolor świetlisty kojarzy mi się z lekkim porankiem. No właśnie, z czymś takim lekkim, z latem kojarzy mi się, tak. Więc naprawdę, no z czymś przyjemnym, prawda? Z czymś, co robi nasze życie lepszym. Więc dlatego no, ten kolor jest taki fantastyczny pod tym względem, też fajnie no nie się otaczać, tak? Bardzo delikatna stylizacja, tak. Właśnie, ta delikatność się podkreśla, bo ta modelka, jeśli my ją ubierzemy inaczej, wybierzemy jej inny kolor, na przykład czarna, gdyby ta sukienka była i taka jeszcze może bardziej skórzana, sukienka na wesele, tak, super, fantastycznie by pasowała na wesele. To jeśli tą samą modelkę ubierzemy w czarną sukienkę, może jeszcze taką skórzaną czy coś, ona będzie całkowicie miała inaczej by wyglądała, tak? Będzie wyglądać tak bardziej agresywnie, też seksownie, tak? Podczas gdy ona jest w tej sukience, no i tutaj taki pobłyskujący ta tkanina jest, taka może nawet coś zbliżonego, albo imitacja jakiejś takiej ekoskóry, przynajmniej tutaj ta górna część, no to wygląda naprawdę bardzo delikatnie i tak zwiewnie, tak letnio właśnie, no z letnim porankiem się kojarzy, właśnie widzę, że no dla dwójki osób, dlatego naprawdę ona przywołuje nam no tutaj te fajne takie klimaty i na wiosnę, na lato będzie jak najbardziej dobrze nam pasowały. Ten kolor fantastycznie, chociaż
powiem Wam, że i zimą, tak, i jesienią też, tylko że może bardziej te ciemniejsze jego odcienie, tak, na jakąś jesień. Ale teraz wiosna, lato, no to idealnie, więc jeśli szukacie sukienki, to naprawdę taki kolor bardzo może być, tak, bardzo nawet pięknie będzie wyglądał i nie tylko sukienka, może jakiś top po prostu, tak, i zobaczcie, że ona też ma u siebie dodatek, torebkę, i ta torebka też jest w takim kolorze, może troszkę lekko bardziej różowa, ale też to jest brzoskwiniowy puch taki tutaj, albo bardzo bliski kolor. I oprócz tego, że no też spojrzałyśmy poprzednio, że ta modelka no przepięknie wyglądała w tym brzoskwiniowym puchu i tak to jej pasowało, chcę Wam pokazać, że nie dla każdej osoby ten kolor będzie pasował. I to, co zaznaczałam już na początku, że zwracamy zawsze też uwagę na temperaturę tego koloru, bo tutaj ta modelka w sukience, no to jej pasuje ten właśnie taki cieplejszy odcień. Zobaczcie, na podton jej skóry naprawdę ona ma dużo cieplego takiego tutaj koloru, jej skóra, taka opalenizna, to jest dobrze widoczne. Też kolor jej włosów jest taki lekko, ma taki właśnie ciepłość. Jeśli spojrzymy na to dłużej, to widzicie, że on jest no ciepły. Podczas gdy ta dziewczyna tutaj w stroju sportowym, no ona ma zimny podton. Ona nie dlatego, że jesteśmy opalone lub nie, ta ciepłość się pojawia. Po prostu tak jesteśmy urodzone, tak? Jak ja na przykład mam zimny podton skóry, no to tak naprawdę jak będę opalona, to też będzie on zimny. Może po prostu wtedy będę troszkę lepiej wyglądała też w cieplejszych kolorach, no ale przez krótki czas, tak, dopóki utrzymuje się ta opalenizna. Jednakże pozostajemy w tej samej temperaturze, tak, więc ta modelka w stroju tutaj sportowym, no ewidentnie ma podton skóry zimny, bo jak na nią tak spojrzymy, to tak nie widzę tego tutaj, jak na nią tak oglądam, nie widzę, żeby jakieś naczynka krwionośne bardziej były widoczne, ale jak na nią patrzę, to taki troszkę błękit właśnie jest widoczny. No właśnie na tym polega ta temperatura, czy jest ciepła, czy jest zimna. I między innymi dziewczyny, wrzuciłam teraz linka też na tą listę oczekujących na ten kurs, tam będziemy właśnie zastanawiać się nad Waszą właśnie temperaturą, nad Waszymi kolorami, więc tam będzie bardziej takie zindywidualizowane podejście. I zobaczcie, że nie każdej kobiecie pasuje ten peach fuzz. Ta blondynka tutaj w stroju sportowym, no ewidentnie jest ona ubrana w kolor zbyt ciepły. Dlatego wygląda, jakby była chora, prawda? Czy Wam też tak wygląda, dziewczyny? Napiszcie mi proszę bardzo, czy widzicie tę różnicę, że dla jednej kobiety ten kolor pasuje, podczas gdy dla drugiej nie. I to naprawdę jest no, spowodowane tym, że ten peach fuzz jest jednak no, bardziej ciepłym. Tutaj u tej modelki tutaj w sukience, która jest, co tutaj jest takiego, w takim niedużym wyjątkiem, to że ta jej sukienka ma połysk. I kiedy jest ten połysk, to najczęściej on będzie taki zimny. I zobaczcie, że tutaj też widoczne jest, że jest jednak tego połysku takiego zimnego w tej tkaninie, więc dlatego tutaj też wygląda pod tym względem lepiej, że ona nie jest aż taka bardzo ciepła, ta sukienka, ponieważ ma też na taki połysk, czyli ona jest gdzieś tak pomiędzy, tak naprawdę Wam powiem. Podczas gdy ten strój sportowy, no jest jakiejś takiej tkaniny chyba z bawełny, ale czegoś takiego miękkiego, co całkowicie nie ma żadnego połysku. I to jeszcze bardziej no, ciągnie w tę temperaturę cieplejszą, czyli jest tak naprawdę na 100% cieplą tutaj kolorem. Dobrze, zobaczę, czy coś piszecie. Dobra, nic na razie nie piszecie, ale mam nadzieję, że no, jest to zrozumiałe, to co tłumaczę, bo to może mogą być takie bardziej zaawansowane rzeczy, może też mało kto o tym mówi, ale chcę, żebyście na to zwracały uwagę, że na przykład jeśli nam no, nie pasują te ciepłe kolory, to wtedy nie wybieramy ich tutaj w zonie portretowej, tak? Tak ja właśnie jak ta modelka blondynka tutaj u nas w stroju sportowym. Pani Justyna, to jest trudny kolor. Tak, właśnie to nie jest łatwy kolor. Tak, dlatego właśnie no, pomyślałam, że fajnie o tym porozmawiać tak dłużej, wiecie, żeby się zastanowić i to tutaj wyjaśnić. Więc kiedy kolor nam no, nie jest idealnie pasującym, a chcemy się nim otaczać, bo powiem Wam, że fajnie jest coś mieć w tym kolorze, gdy to jest kolor roku, ponieważ tak jak wspominałam, te kolory one nie tak sobie powstają, ale one powinny odzwierciedlać
stan umysłu w tym roku. Więc fajnie, gdy coś z tego koloru mamy, ponieważ wtedy możemy też się nim tak nasycić, wiecie, żeby też wejść w te zmiany, tak, które przechodzi całe nasze społeczeństwo, bo ten kolor jest wybierany jeden dla całego świata. Więc po prostu w ten sposób jesteśmy bardziej połączeni z tym progresem, z tymi zmianami, które zachodzą i w tym takim połączeniu mentalnym jesteśmy, tak, energetycznym też, załadowanym. Więc tutaj mam jakieś takie przykłady, że to nie obowiązkowo muszą być jakieś ubrania, może jakiś notes w tym kolorze, jakiś kubek, jakaś ramka do zdjęć, tak jak tutaj widzimy. I to mogą być jakieś jeszcze nawet i drobniejsze rzeczy, dodatki, breloczki, czy jakiś może długopis w tym kolorze, tak. Naprawdę takie nieduże rzeczy, ale na które będziecie co jakiś czas spoglądać, sobie przypominać, że to jest kolor roku, tak? I po prostu czuć się właśnie połączone w tej atmosferze. I jeszcze zanim przejdziemy do kombinacji kolorystycznych, chcę tutaj jeszcze Wam zwrócić uwagę z tą modelką w stroju sportowym, że dla niej, czy jak powiecie na przykład, jakbyście zastanowiły, dla niej nie pasuje za bardzo ten ciepły tutaj kolor, tak? To co, całkowicie jej zabronimy, żeby ona zakładała, wybierała go? Byłoby to zbyt takim radykalnym podejściem, prawda? Dlatego dla takiej kobiety, na przykład jak ta blondynka tutaj, wtedy nie zakłada się tych ciepłych kolorów w zonie portretowej. Po prostu warto jest tutaj zrobić to, zostawić na przykład te shorty, a założyć jakiś biały tutaj podkoszulek, tak? Albo jakąś bluzę, albo w jakimś innym kolorze, tak? W szarym na przykład, tak? W niebieskim może, to ona by wtedy po prostu w tym wyglądała lepiej, albo po prostu w różowym też może być, tyle, żeby sprawdzić, że to był taki bardziej jednak zimny odcień, a nie ciepły. Więc w ten sposób po prostu możemy zostawić ten kolor u siebie i możemy wybierać go dla siebie, nawet jeśli on nam nie pasuje. Więc tak naprawdę musicie zobaczyć, czy Wam pasują ciepłe kolory, czy nie. I w ten sposób najłatwiej to wyjaśnić, przykładając ten kolor do siebie i patrząc, jak się zmienia nasza twarz. To jest tak naprawdę, wiecie, bardzo klasyczny sposób w sklepie, nawet przed tym, jak bierzemy coś do przymierzalni, po prostu przed lustrem przykładamy i sprawdzamy, jak się zmienia moja twarz. Wyglądam bardziej wypoczęta, czy wyglądam jakaś chora, tak? I powiem Wam, że jeśli macie naprawdę mocny makijaż, jak idziecie na zakupy, to wtedy każda rzecz będzie na Was lepiej leżała, lepiej Wam będzie pasowała, niż kiedy jesteście albo z jakimś średnim makijażem, albo w ogóle bez makijażu. W ogóle bez makijażu powiem Wam, że może zacząć wyglądać, że wszystko nie pasuje, przynajmniej ja tak mam u siebie, że mi się tak wydaje, ale warto to przykładać i sprawdzać. I nawet możecie do porównania kilka kolorów przyłożyć tak do swojej twarzy i po prostu sprawdzić, jak to dla Was pasuje. Dobra dziewczyny, jeszcze chciałam pokazać, z czym możemy łączyć te kolory. I tutaj znalazłam bardzo piękne stylizacje. Teraz chcę pokazać, może troszkę tutaj zmniejszę ten slajd, żeby całkowicie by się on tutaj mieścił nam. Dobra, to zobaczcie jeszcze tutaj proszę. Pierwsza stylizacja to jest monochromatyczna. I właśnie ona wygląda oczywiście najbardziej elegancko, ale też ją jest najtrudniej stworzyć, ponieważ wtedy wszystkie rzeczy musimy mieć właśnie w tym kolorze, tak? Albo w podobnych tutaj odcieniach tego. Więc po prostu może to być nie dla każdego, ale po prostu możemy teraz sobie spojrzeć na to i po prostu wiecie, nasycić się tą estetyką, ponieważ ja jestem zwolenniczką piękna, żeby oglądać piękne rzeczy, żeby się otaczać pięknymi rzeczami, ponieważ wtedy nasz dzień i życie w końcu jest bardziej takie pełne, piękniejsze, jest bardziej po prostu nasycone. Więc zobaczcie, tutaj ta kobieta tutaj pierwsza w okularach, nawet nie wiem, która to u Was jest strona, chyba lewa, u mnie to też jest lewa, tak, dobrze, ta bliższa kobieta, która jest sama, to ona ma tutaj stworzoną nie monochromatyczną stylizację, a po prostu jednokolorową. Jeśli zobaczycie, ten pasek, ten żakiet są w identycznych kolorach, więc taką to już stylizację to trudno stworzyć, to po prostu wtedy już kupujemy wszystko na zamówienie. I tutaj widoczne jest, że ona idzie na jakąś imprezę, naprawdę poważną imprezę, bo wygląda naprawdę fantastycznie i to już było po prostu tak
wiecie, jak idziemy na wesele, bardzo często wybieramy wszystko w podobnych kolorach, takim jednokolorowe stylizacje robimy, bo one zawsze wyglądają dobrze, spójnie, też tak czysto bardzo, nie? Więc tak, oczywiście ona jest w żakiecie, w spodniach, ale po prostu dlaczegoś widzę ją, jakby szła na wesele. Chyba po prostu tamta poprzednia sukienka też tak przypomina te klimaty weselne. Dobra, spojrzę jeszcze tutaj, widzę, że coś pojawiło się nowego w czacie, spojrzę troszeczkę. Pani Nino, uwielbiam Twoje rady, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. Tak, staram się dzielić się jak najwięcej z Wami, żeby to było praktyczne zawsze. Pani Urszula, tak, trudny kolor. Tak, trudny, ale pamiętajmy, w dodatkach jak najbardziej to może być i tutaj zobaczymy zaraz właśnie połączenia kolorystyczne, więc może jakieś rzeczy już macie i może czy jakąś torebkę można w takim kolorze kupić, czy jakiś bryloczek, czy może obuwie na lato, jakieś sandałki, coś takiego może być. I zobaczmy teraz tutaj na tę stylizację po prawej stronie. One już są tutaj bardziej monochromatyczne, przynajmniej te dwie po środku, ponieważ widzicie, że jest on raz troszkę ciemniejszy, tak? Bo ta pierwsza kobieta z taką bardziej okrągłą torebką, na nią spójrzmy, że na przykład ta torebka, też ona jest w tym kolorze peach fuzz, tyle, że tutaj do tego takiego idealnego właśnie koloru dodano i czarnego pigmentu i troszkę szarego, bo zwróćcie uwagę, że ten kolor jest przygaszony. I nie jest on taki intensywny, nie rzuca się tak bardzo w oczy, nie jest taki jaskrawy. I to samo jest z jej paltem, też ten kolor jest przygaszony, troszkę szarego pigmentu jest i właśnie to jest dobry wybór dla pań, którym nie pasują jaskrawe kolory, które lepiej się czują i też lepiej wyglądają w takich mniej jaskrawych kolorach, tak? Po prostu to wszystko już jest związane od tego, jak się urodziłyśmy, jaki jest kolor naszej skóry, jaki jest kolor naszych włosów, jaka jest kombinacja pomiędzy nimi, tak? Czy to jest kontrast, czy nie ma tego kontrastu. Także jeśli decydujemy się na farbowanie włosów, to wtedy też zmieniają się te nasze kolory. Dlatego farbowanie włosów też bardzo zależy, jakie farbujemy. Czy dobrze jest dobrany ten kolor, czy jest to dobry odcień, czy to jest ciepły kolor, czy to jest zimny kolor. To są bardzo ważne takie aspekty, więc warto się na tym dobrze zastanowić, tak, przed tym jak farbować, bo czasami może być tak, że farbujemy włosy i po prostu te rzeczy, które mamy w swojej garderobie, te kolory, przestają nam tak dobrze pasować, tak, więc tutaj taką uwagę mam do tego. I zobaczcie też tutaj Jessica Alba, tutaj ona miała białą torebkę, to może nie idealna, tutaj będzie monochromatyczna stylizacja, ale powiem Wam, że jak weźmiemy takie kolorów, gdzie są wszystkie kolory, to biały i czarny nie są tam uwzględnione. To jakby nie są kolory. I kiedy ja też robię swoje stylizacje, to biały i czarny to są takie dodatkowe kolory, które nie są kolorowe, tak bym powiedziała, że one są używane, żeby tworzyć, zmieniać inne kolory, ale one same przez siebie są achromatyczne, więc nie należą tutaj do tej grupy. Więc dlatego tutaj ta biała torebka nam nic za bardzo nie psuje, tak? I zwróćcie uwagę, że ona ma tutaj jednak taki jaśniejszy ten golf, tak? Więc ten peach fuzz dodajemy biały kolor i ten golf się robi jaśniejszy. I on robi się też troszkę ziemniejszy. Chociaż Jessica Alba bardzo dobrze wygląda też w ciepłych tutaj kolorach, więc i w zimnych też. Więc ona tak naprawdę może sobie pozwolić na różne. Pani Justyna pisze, moim zdaniem bardziej twarzowy dla brunetek, większy kontrast, lepiej wygląda. Tak może się wydawać, dla brunetek może być, tyle że nie dla każdej brunetki. Jak na przykład tutaj, zaraz chcę tak pomyśleć, jak tutaj lepiej wytłumaczyć, bo chodzi o to, że zobaczcie, ta pierwsza kobieta, która tutaj jest u nas, ona jest brunetką, tyle że zobaczcie, że jej kolor skóry, ona nie jest Europejką, myślę, że może jakąś Arabką jest, tak mi się wydaje, ponieważ ma troszkę tą kolor skóry taki bardziej opalony, tak? Taki bardziej intensywny i tego kontrastu tutaj nie ma dużego pomiędzy jej kolorem skóry a kolorem włosów. Ten kontrast jest mniejszy, na przykład u mnie ten kontrast jest większy, ja mam jaśniejszą cerę i po prostu wtedy ten kontrast jest większy, ale ja bym nie powiedziała, że ja bym tak samo dobrze wyglądała w tym kolorze jak ona. Po prostu tutaj też bardzo dużo chodzi o to właśnie, na co tutaj zwracam uwagę, czy te ciepłe kolory nam pasują, czy nie. Jak na przykład dla mnie ciepłe kolory nie pasują, to ja bym wyglądała tak troszkę,
po prostu tak bym blado wyglądała, tak bym wyglądała, jakby mi się zaraz zrobi słabo, tak, i zemdleję, albo po prostu, że źle spałam, jestem niewyspana, więc po prostu na to zwracajmy uwagę. No kombinacja tego koloru, kolejna, chcę Wam pokazać, bardzo mi się ona podoba, to jest ten brzoskwiniowy z białym. I no, powiem Wam, że to jest zawsze bardzo prosta kombinacja i to każdy kolor tak będzie dobrze też wyglądał. Po prostu tutaj z tym białym to wygląda też tak bardzo delikatnie, tak bardzo lekko, kobieco, uroczo, więc dlatego no, chciałabym Wam pokazać. I ta kombinacja, i zobaczcie, że ta proporcja tego białego może być czy to mniejsza, tak, w rękawicach mamy tylko taką odrobinkę tego białego, albo większa. Zobaczcie, że druga kobieta tutaj ma po prostu, no jest cała na biało, tak? Nawet obuwie chyba ma takie beżowe szpilki tutaj i tylko płaszcz wybrała. Więc tutaj ta kombinacja jest tego koloru, no peach fuzz brzoskwiniowego puchu mamy mniej, tak? I tutaj ostatnia kobieta ma pół na pół mniej więcej, może troszkę więcej, bo ma naprawdę długie nogi. I ta torebka taka pomarańczowa lekko, ale też możemy ją zaliczyć tak taką bliską do tego peach fuzz, taką pasującą. Zobaczcie, że no fajnie te kolory obok pasują, bo jednak torebka jest bardziej pomarańczowa, już tutaj taka brązowa, przechodzący ten kolor tutaj, ale zobaczcie, dobrze one ze sobą pasują, bo są obydwa cieple. I spodnie są cieple, tak? I nie wiem, czy widzicie moją myszkę, jak tak ją poruszam. Zaraz ja zobaczę. Widzicie, okej, dobra, to nie będę się nią zbytnio tutaj ruszała. No to te spodnie właśnie są cieple i ta torebka jest ciepła i te dwa kolory no fajnie ze sobą się łączą. I biały, no wszystkie białe, które tutaj widzimy, każdy biały kolor, który tutaj widzimy jest zimnym tak naprawdę, więc one dobrze się łączą, szczególnie dobrze jest to widoczne w tych rękawicach. To jest naprawdę zimny, taki czysto biały. Żadna nie jest złamana biel, nie jest to śmietankowy, bo śmietankowy jest zawsze bardziej ciepły, tak? Bardziej taki delikatny biały. Dobrze. I spójrzmy tutaj na kolejne połączenie tych kolorów. Brzoskwiniowy, puch i czarny. To wtedy, gdy chcemy dodać troszkę więcej dramatyzmu, gdy czujemy, że ten kolor jest zbyt delikatny, a mamy osobowość no może bardziej taką, wiecie, coś mamy do zaprezentowania, mamy tą osobowość, tak? Mamy może poglądy nie takie jak wszyscy, chcemy to zaprezentować, chcemy być jaskrawą, chcemy, żeby na nas zwracano uwagę, tak? To wtedy dodajemy tutaj po prostu tego czarnego i zobaczcie, jak zmienia się po prostu całkowicie odbiór tego koloru, gdy łączymy go z czarnym. No naprawdę dziewczyny, piszcie mi w czacie, czy widzicie to też, jak się on tutaj zmienia, jak bardzo nabiera więcej dramatyzmu, takiej ostrości. I zobaczcie tą pierwszą suknię, to jest też peach fuzz, tak? Tyle, że bardziej intensywny. Dlatego tak wygląda, więc jeśli widzicie na przykład w sklepie taki kolor, to jest też peach fuzz, to jest tak jak pokazywałam na początku, te odcienie mogą być różne. I z tym czarnym, no naprawdę intensywności po prostu nabiera ta stylizacja, tak, jeszcze we włosach ma jakąś opaskę tutaj czarną, to no dodaje jakiejś takiej tajemniczości, ja bym nawet tak powiedziała. Tutaj kolejna dziewczyna, blondynka, no naprawdę pięknie w tym wygląda. Mi się wydaje, że to też fajnie się łączy z kolorem jej włosów, chociaż te włosy są troszkę bardziej może zimne. I tutaj też ona no jednak ma ten peach fuzz w bardziej takim zimnym wydaniu, bo tutaj on jest taki przychodzący w pastelowy, z dodatkiem białego, więc dlatego tak fajnie wygląda. Myślę, że dla kobiet, którym pasują no, zimne kolory, tak, to też by dobrze one wyglądały po prostu w takiej właśnie, w takim futerku. I po prostu tak, jest ona cała na czarno, narzuciła właśnie takie futerko i od razu dodała takiej delikatności sobie, tak, kobiecości. A zdejmie to futerko, no i będzie znowu taka, wiecie, bardziej może dramatyczna, bardziej troszkę agresywna, wyglądająca, tak? Też futerko jest tutaj takie miłe w dotyku, więc dlatego takie kobiece, chce się do niego się dotknąć, nie? Tak się może nawet przytulić do niego, jak pod jakimś kocem. Dobrze. I chcę też Wam pokazać, że no nie tylko kobiety mogą korzystać z tego koloru, także mężczyźni, więc tutaj fajnie jest to pokazane, że też wygląda dobrze, delikatnie, z czarnym kolorem to się łączy i wtedy wygląda też bardzo, bardzo nieźle na mężczyznach. No myślę, że bardziej chyba na mężczyznach z show biznesu.
Chociaż jak mężczyźni mają, wiecie, takie wyczucie gustu, stylu, lubią też się bawić kolorami, to naprawdę no myślę, że powinni tak sobie też eksperymentować, tak próbować. Takie też połączenia, takie kolory. No tyle, że myślę, że mężczyźni, którzy nie chcą tak bardzo eksperymentować, tak, to wtedy no, przy klasycznych kolorach pozostajemy, po prostu to będzie pewniej dla wszystkich z nas. No i zobaczcie, że dziewczyna tutaj, ta ostatnia, po prostu chciałam też Wam pokazać, żebyście zwrócili uwagę pomiędzy tym drugim zdjęciem, a tym ostatnim, że jednakże to chyba drugie, no to wygląda takie bardziej kobiece, takie przytulne, chociaż wiecie, jak tak dłużej teraz patrzę, ta ostatnia dziewczyna też wygląda bardzo kobieco, może po prostu mniej tak się chce do niej przytulić, tak bym powiedziała, po prostu to futerko nie jest takie miękkie. Ale ta ostatnia dziewczyna, tak, ona ma jednak ten brzoskwiniowy puch w takim bardziej ciepłym tutaj kolorze. Zobaczcie, kolor jej włosów jest też ciepły, tak, ona ma takie troszkę rudy, tak, ona taka ruda dziewczyna, tutaj u nas widoczne to też jest w jej kolorze cery, ust, brwi, kolor, no i dlatego jej pięknie tutaj pasuje ten ciepły kolor. Dobra, przejdźmy do kolejnego połączenia kolorystycznego. Z czym można to łączyć? Na przykład z brązowym. I tutaj właśnie chcę Wam pokazać, że łączymy z brązowym i ten brązowy jest też ciepły. W każdej tej kombinacji jest to ciepły kolor. Pierwsza naprawdę jest to przygaszona kombinacja, więc jak już wspominałam, dla kobiet, które mają mniejszy wtedy kontrast pomiędzy kolorem skóry i włosów i między innymi ta modelka, zobaczcie, że ma dość ciemną skórę i włosy też ciemne, ale nie ma takiego dużego kontrastu, tak? Więc to pięknie na niej wygląda. No i te inne tutaj kombinacje, nie pamiętam jak się nazywa ta aktorka, Superwoman, która grała w tym filmie, no ale tutaj też ten żakiet jej, te palto raczej jest ciepłe, podczas gdy ten garnitur to jednak tutaj ten Peach Fuzz jest takim no, ziemniejszym odcieniem. Dobrze, spójrzmy jeszcze jakie mogą być kombinacje, bo zobaczcie, ta pierwsza tutaj kombinacja, właśnie to jest no, brzoskwiniowy, ten z niebieskim, z granatowym i po prostu chodzi o to, że nie obowiązkowo musimy mieć jedną rzecz w takim kolorze, drugą w takim. Mogą te kombinacje kolorystyczne być we wzorku, który mamy. Między innymi te wzorki też bardzo ważne jest wybierać prawidłowo dla siebie, do swoich proporcji, do swojej skali, tak? Czy to wybieramy większe dla siebie wzorki, czy mniejsze. Też o tym będzie na kursie moim, który już, ja tak planuję, dziewczyny, że ten kurs ruszy no może w końcu kwietnia, w maju, tak na maj bardziej się orientuję, bo zależy jak ja wszystko zdążę przygotować, ale już jestem w przygotowaniu ostatnich lekcji, więc powinno być naprawdę dobrze. To będzie długi kurs, ja planuję tak w sensie 6 tygodni to będzie trwał ten kurs, pod tym względem, że to będzie no, dużo wiedzy i sobie wszystko zrobimy, taką bazę po prostu stworzymy u Was w głowie, u Was powstanie taka baza i bazowe zrozumienie właśnie jak to wszystko tworzyć, kombinować dla siebie. Dobrze, to tutaj przejdźmy do tej stylizacji. Właśnie zobaczcie, że ten wzorek może być i tutaj pięknie to jest pokazane, tak? I zobaczcie, że ona wybiera tutaj kolczyki w tym kolorze niebieskim, który się też powtarza w tym wzorku, co jest zawsze bardzo fajnym wyborem. Kolejna tutaj kobieta, modelka, no połączenie tutaj z niebieskim, ale także jest z czerwonym i od razu możecie zobaczyć, że z takim ciepłym, czerwonym, intensywnym, nawet takim burgundowym też bardzo pięknie łączy się ten Peach Fuzz. I z niebieskim, tak, który jednak tutaj też jest ciepły. Ten taki niebieski tutaj granatowy to jest indigo kolor, zawsze jest ciepły. I no, dobrze tutaj się to wszystko łączy, no, kolorystycznie ze względu na temperaturę jest bardzo spójne. I Jessica Alba, zobaczcie na końcu, no ten granatowy tutaj, no jest taki, wiecie, pomiędzy ciepłym a zimnym, jest on i tam dobrze pasuje i też pięknie bardzo tutaj się on łączy z ciepłym kolorem Peach Fuzz, tak? I zobaczcie, w paski ona ma tutaj górę, no wtedy tak naprawdę troszkę morsko, wakacyjnie od razu to wygląda, więc naprawdę no, fajne takie jest połączenie, więc jak macie na przykład coś w swojej garderobie, w granatowym kolorze, można kupić tylko spodnie, tylko spódnice. Zwracajcie proszę na to uwagę, szczególnie panie, które tutaj właśnie pani Justyna pisała, że to trudny kolor, tak, to
jeśli nie jesteście pewne co do na przykład jakiegoś bluzki, jakiegoś szalika, jakichś okularów, tak, które będą blisko naszej twarzy, to po prostu wtedy fajnie jest spodnie, spódnica, może to być krótsza spódnica, może to być obuwie, torebka, tak, może po prostu bransoletka, a jak nie chcemy niczego na siebie, tak, zakładać w tym kolorze, to jakieś może dodatki, jeśli mamy oczywiście ochotę. I tutaj jeszcze kolejne, właśnie widziałyśmy troszkę wcześniej też połączenie tego brzoskwiniowego z pomarańczowym, ale tutaj chcę to też jeszcze bardziej Wam przybliżyć, to połączenie. No i zobaczcie, że też dobrze to wygląda na mężczyznach. Wiecie, fajnie jest też latem, gdy mężczyźni się ubierają w takie jaśniejsze kolory, no może nie aż takie bardzo odważne jak ten pomarańczowy z takim właśnie brzoskwiniowym, ale przynajmniej w jakieś może jaśniejsze, błękitne czy białe to będą kolory, ale zawsze oczywiście latem, wiosną to miło widzieć, ponieważ wygląda to naprawdę bardzo dobrze, tak jakbyśmy byli na wakacjach, tak od razu taki wakacyjna atmosfera od tego płynie. Dobra, jeszcze zobaczmy na te dziewczyny. No, chodzi o to, że tutaj no, pięknie to się łączy, bardzo harmonijnie to wygląda. Czekajcie, harmonicznie, bardzo harmonicznie to tutaj wygląda, szczególnie ta ostatnia tutaj modelka z tą apaszką. Zobaczcie, że ta apaszka jej jest w takim samym kolorze, no albo bardzo bliskim kolorze, jak coś spodnie. I po prostu, gdy takie coś możemy zrobić, no może nie zawsze to być łatwo dla nas do zrobienia, ale jeśli widzimy coś takiego, że jakaś fajna apaszka w podobnym kolorze co i spodnie albo torebka, to warto taką rzecz kupić, ponieważ wtedy możemy zrobić taką naprawdę kompletną stylizację, tak to się tutaj można nazwać, gdy ona jest zamknięta, po prostu, że wszystkie elementy są ze sobą dobrze zestawione, dopasowane. No oczywiście to była jakaś fotosesja, chyba wiecie, do jakiegoś czasopisma, albo jakaś firma tutaj produkuje to, więc oczywiście oni to mogą zrobić idealnie, im jest to łatwiej, ale po prostu no, warto to mieć na uwadze, jak coś takiego zobaczymy, może mamy granatowe spodnie, znalazłyśmy granatową apaszkę, tak, albo z jakimś takim granatowym rysunkiem, to wtedy fajnie to właśnie w ten sposób też tutaj połączyć, tak, granatowe spodnie, jasna bluzka, nieobowiązkowo ten peach fuzz, tak, tutaj po prostu się uczymy na takich kombinacjach, widzimy to, obserwujemy jak są stworzone te stylizacje i robimy coś podobnego z tym, co już mamy, tak, więc dlatego tutaj to tak przywołuję i Wam pokazuję, że ta apaszka, no, byłaby w podobnym kolorze, zobaczcie jak to elegancko od razu wygląda, tak? I kompletnie, bo mamy i u góry tutaj ten sam kolor i u dołu po prostu no, zamykamy. Bo bardzo często tak jest, że oczywiście mogą być takie stylizacje, to nie jest blond, ale gdy mamy ten kolor tylko w jednym miejscu, na przykład ta po środku dziewczyna ma tak, że ta torebka jest w zielonym kolorze, co jest punktem akcentu tutaj i oczywiście ona zrobiła to specjalnie, to nie jest tak, że ona tutaj, wiecie, zobaczcie, ona jest cała taka pięknie ubrana, wystylizowana, naprawdę fashionista, więc to ona zrobiła specjalnie, żeby po prostu zrobić kontrastowe połączenie kolorów. Tyle, że jeśli chcemy, żeby to wyglądało tak bardzo elegancko, też spójnie, to fajnie właśnie i lepiej jest wybierać jak ta druga dziewczyna, takie bardziej właśnie zamknięte tę stylizację robić, no ponieważ ta środkowa wtedy, nie mówię, że ona wygląda źle i to nie jest eleganckie, po prostu to jest bardziej wtedy takie odważne, bardziej takie może być szokujące, tak, bo kiedy robimy kontrast, to chcemy z tym kontrastem i ścieraniem się dwóch kolorów chcemy stworzyć nową energię, chcemy stworzyć no właśnie taką energię, która jest różna i z której powstaje coś nowego, tak? Więc to jest zawsze bardziej energetycznie naładowane i zobaczcie, jak oglądacie te obydwie dziewczyny, no to spójrzcie, ta po środku naprawdę wygląda intensywniej, tak się coś dzieje, nie? A ta druga jest taka bardziej spokojna, jakby też może i też tak wygląda ta modelka, jakby się tak zapadła w swoje myśli, tak, więc jest sama w sobie. Zależy od tego, jaką energetykę mamy w sobie i chcemy pokazywać dla świata, tak? I po prostu od tego zależy, co będziemy wybierać. Obydwie stylizacje, obydwa wybory są eleganckie, jak najbardziej, tyle że one powinny też być spójne z naszym charakterem. Między innymi też będę o tym w kursie mówiła, że no właśnie te typy stylów, tak, żeby zrozumieć jaka jest nasza elegancja,
i gdzie jest ta elegancja, co to jest ta elegancja, tak? Podczas gdy możemy widzieć naprawdę różnie ubrane kobiety i czy określamy to za eleganckie, czy nie, od czego to zależy i właśnie jak to dopasować do swojego charakteru. To też bardzo jest ważne. Dobra, i ostatnia tutaj będzie to kombinacja kolorystyczna. Brzoskwiniowy jest tutaj z fuksją albo z czerwonym. No bo nie byłam pewna tutaj z tym pierwszym zdjęciem, czy to jest fuksja, czy to jest czerwony. Też napiszcie mi proszę w czacie, co wy myślicie. Jaki to jest w ogóle kolor? Ponieważ myślę, że to też bardzo zależy od oświetlenia. Dlatego nie jestem na 100% pewna. Myślę, że to tak naprawdę jest fuksja bardziej, podczas gdy na zdjęciu wygląda to na taki bardziej czerwony. Ale w każdym bądź razie i jedna i druga stylizacja, wszystkie te kolory są ciepłe. I właśnie to, że one są ciepłe, dlatego one tak fantastycznie ze sobą tutaj się łączą, spójnie bardzo, pomimo tego, że mamy jaskrawy tutaj czerwony, w sensie nie tutaj mamy, tak zmienię tutaj, co powiedziałam, ten czerwony tutaj jest jednak przygaszony. Tyle, że czerwony kolor, zawsze jest jaskrawy, prawda? Więc tutaj miałam to na uwadze. Tyle, że właśnie są to przygaszone takie kolory szarego pigmentu tutaj jest, szczególnie w tej drugiej stylizacji, więc tak jesiennie wyglądają bardziej, nie? Jak dla Was, dziewczyny, czy jeszcze jesteście ze mną, bo może tutaj bardzo w takie jakieś detale wchodzę i takie drobne rzeczy i ciekawostki tutaj opowiadam, może już jesteście na zewnątrz i cieszycie się słońcem, między innymi jaka u Was jest pogoda. Byłabym ciekawa się dowiedzieć, czy to wszędzie jest takie piękne słoneczko, po prostu żadnej chmurki nie ma, więc po prostu się chce być na zewnątrz. Dobra, to był ostatni slajd i właśnie, myślę, że już opowiedziałam Wam bardzo dużo o tym kolorze, kombinacje kolorystyczne też, więc jeśli kupicie ten kolor, to już wiecie, z czym możecie go łączyć. Na pewno znajdziecie coś w czarnym kolorze w swojej garderobie, w białym kolorze, więc to można będzie fajnie ze sobą połączyć. Oczywiście monochromatyczne stylizacje są bardzo piękne. I tyle, że pamiętajcie, zobaczcie, jeszcze można taką spinkę do włosów. Więc tutaj jest dużo wyborów, co można w tym kolorze kupić. Zależy po prostu od nas, od naszych chęci, a może nie kupować, po prostu, żeby wiecie, gdy widzicie gdzieś ten kolor, żeby po prostu go odpoznawać, więc dlatego chciałam tutaj w tym live tak dużo o tym pokazać, o tym kolorze, i tutaj, żebyście po prostu już były, wiecie, wykształcone pod tym względem. Jak widzicie ten kolor i w takich różnych odcieniach szczególnie, to byście mogli to po prostu odróżniać. W Poznaniu słoneczko, pozdrawiam. O, super, Pani Aniu. U nas też. Ja właśnie teraz chcę kończyć ten live i podziękować Wam, że byliście tutaj razem ze mną. Ja sobie się wybieram na spacer. Dla mnie niedziela jest takim ważnym dniem, żeby troszkę odpocząć też przed tygodniem, przed nowym tygodniem, żeby zrobić coś dla siebie, więc ja też bardzo zachęcam Was, abyście zrobili coś dla siebie przyjemnego. To zależy od Was, tak, co dla Was jest przyjemne, czy to może z książką posiedzieć i poczytać, może to na tarasie, może się napić kawy, pójść może do jakiejś kawiarni, tak, zjeść coś słodkiego, może nie nadużywać, ale troszeczkę, dla każdego się przyda, a dla mnie, ja bardzo lubię chodzić na spacery i myślę, że jako, że szczególnie kto pracuje w biurze, ktoś pracuje na siedząco, może bardziej też, dużo czasu, to radzę Wam też wyjść na spacer. Ja to zawsze doceniam te momenty, gdy mogę po prostu sobie pochodzić, wyprostować nogi i czuję się całkowicie inaczej, powiem Wam, bo od siedzenia to boli krzyż, tak, bo wszystko zaczyna boleć, a jak pochodzimy, to jest najbardziej zdrowe dla nas, tak, aby spacerować, a najbardziej niezdrowe to jest siedzenie. Dlatego pamiętajcie o tym, szczególnie siedzieć noga na nogę. Wiecie, ja mam teraz takie zajęcia z baleriną i ona mi, takie zajęcia z baletnicą i ona mi przychodzi i mówi mi, że noga na nogę siedzieć nie można. Ja bardzo często jak siedzę, pracuję za komputerem, to właśnie tak i siedzę. Noga na nogę, bo jest tak mi najwygodniej
i nie mogę się właśnie przyzwyczaić, żeby to siedzieć inaczej, no a dla naszego kręgosłupa to jednak najlepiej jest, żeby siedzieć nie noga na nogę, a noga przy nodze jakoś, tak, no to trzeba znaleźć swoją taką pozycję wygodną tutaj pod tym biurkiem. No dziewczyny, tyle. Chciałam się z Wami podzielić. Mam nadzieję, że też załadowałyście się dobrą energią, pięknem na dzisiaj, na ten tydzień. I w ogóle, no myślę, że szukajcie w ogóle piękna dookoła siebie, szukajcie pięknych kolorów, zauważajcie je. Dlatego ja też robię ten live, robię jakieś wideo, chcę Wam to pokazywać, że jest dużo piękna, ponieważ no jednak my jesteśmy tak stworzeni, żeby zauważać negatywne rzeczy jako pierwsze, tak? No tak nasz mózg jest stworzony, ponieważ on dąży do przetrwania. W każdy sposób dąży do tego, aby zapewnić nam to przetrwanie, więc szuka jakichś takich niebezpieczeństw, tak? Przez cały czas ta część mózgu odpowiadająca za jakieś niebezpieczeństwa działa, pracuje nawet gdy śpimy, więc szukamy i widzimy od razu negatywne rzeczy i powiem Wam, że każdy tak robi, to jest normalne, to jest ludzkie, tak, ale no poprzez edukację, poprzez rozwój osobisty możemy po prostu starać się zacząć zwracać uwagę na coś pięknego, na coś piękniejszego, co jest w tym życiu. I teraz szczególnie u mnie tutaj wisienka jest pod oknem i ona już zaczyna kwitnąć. No i po prostu jak każdy raz widzimy jakiś taki kwiatek, co kwitnie, to przecież jest piękne. Teraz właśnie mamy przepiękną porę roku, się zaczyna wiosna, gdy ta energia będzie tryskała też z przyrody, tak? Też doładowywała nas, nasze baterie, no bo po zimie jesteśmy wymęczone, naprawdę wymęczeni wszyscy są, też witamin może brakuje, więc między innymi ja chyba robiłam też wideo, gdzie pokazuję swoje witaminy, jakie ja wybieram. W zeszłym roku chyba zrobiłam takie wideo, więc możecie też pooglądać, poszukać na kanale. Więc właśnie, no, witamin nam brakuje, ale też i świeżego powietrza, i słoneczka, więc teraz naprawdę dziewczyny, jeśli macie możliwość, no to zadbajcie o siebie, w pierwszą kolej o siebie, pójdźcie na spacer na zewnątrz, naładujcie swoje baterie, naładujcie siebie, no ponieważ wtedy będziecie mogły też być lepszą wersją siebie dla innych osób. No bo o to właśnie nam chodzi, żeby nie wyciskać z siebie tam, wiecie, ostatnich kropel, ale żeby dawać dla innych, dla naszych dzieci, dla partnera, dla męża, tak? Dla może rodziców, dla sióstr, tak? Dla braci, no dawać z siebie, gdy jesteśmy też już napełnione, gdy mamy w sobie tę takie dobrą energię, gdy widzimy to dobro, tak? Gdy chcemy się tym dzielić, gdy mamy dużo tego, a nie wtedy, gdy dajemy już, a czujemy, że jesteśmy na takim po prostu, gdy jesteśmy puste, gdy brakuje nam czegoś, tak? I dajemy, bo musimy dawać, bo tak nam powiedziano, że kobieta, to musi każdemu tam jakoś w świecie pomagać, zrobić i być z takim wsparciem i emocjonalnym szczególnie. Jak jesteśmy takie puste wewnątrz, nienaładowane, nie dbamy o siebie, tak? No to wtedy i trudniej nam jest dawać. Nie możemy dawać dobrej, jakościowej miłości, czy to dla bliskich nam osób, czy to dla dzieci, jeśli nie jesteśmy właśnie przepełnione tym same, jeśli nie dbamy o siebie, jeśli myślimy, krytykujemy się przez cały czas, no to też tym emanujemy właśnie na zewnątrz i to też dajemy dla innych osób. Dlatego właśnie ja chciałabym taką, wiecie, ja dla siebie tak po prostu zrobiłam, że niedziele to są takie dni dla siebie, dla naładowania baterii i powiem Wam, że musicie znaleźć same to, co ładuje Wam Wasze baterie najlepiej. No jak ja już Wam mówiłam, wspominałam, dla mnie to są spacery, ale na przyrodzie, w takim, wiecie, lesie jakimś najlepiej, bo w parku to nie zawsze. W parku to tak, wiecie, można pospacerować fajnie, ale to nie jest takie idealne ładowanie baterii. Czyli taka przyroda naprawdę odciąga ten cały stres miejski dla mnie, ale dla Was to może być coś innego, jak już wspominałam. Może dla Was to wyjście do miasta na spacer, tak? Albo pójście do muzeum. Ja też bardzo lubię chodzić do muzeum, bo sztuka, coś pięknego, to właśnie też bardzo dobrze nas doładowuje, bardzo dobrze daje takiej nowej inspiracji i tej chęci do życia, bo właśnie na tym to polega. I teraz szczególnie jak już przyroda chce żyć, tak, chce odżyć na nowo i wszystkie listki już tutaj tak pączkują, kwiatki się pojawiają, krokusy już między innymi u nas są widoczne w ogródku, no to też chce się żyć, tak, więc o to właśnie
Na tym właśnie polega dla mnie niedziela, aby się napełnić właśnie taką nową energią, taką kreatywną energią, energią tworzenia, tak? To jest coś bardzo kobiecego wszystko, ta energia tworzenia, przecież kobiety są bardzo twórcze i jeśli myślicie, że twórczość to jest malować obrazy albo komponować muzykę, no to bardzo, no w sensie nie macie racji, tak wam powiem, bo to oczywiście to jest twórcze, ale nawet to, że robimy jakąś potrawę jakoś inaczej, jakieś fajnie ułożymy kwiaty w wazonie, jakoś tam ułożymy fajnie poduszki na kanapie, to wszystko jest też twórczość. To wszystko bardzo dobrze właśnie robi kobieta, bo ma bardzo dużo tej takiej twórczej energii w sobie. Dobra dziewczyny, już nie przeciągam, bo chciałam właśnie zrobić krótszy live, ale no tak troszkę mi się udało. Zeszły raz była godzina. To dziękuję wam bardzo, że dzisiaj byliście razem ze mną. Ja mam nadzieję, że dzisiaj też zmotywowałam was zająć się sobą. Otaczajcie siebie pięknem, no i czujcie takie dobre uczucia w stosunku do siebie. Jeśli czujecie, że krytykujecie siebie, no to po prostu, wiecie, pomyślcie o tym, jak byście zareagowali właśnie do najlepszej koleżanki, tak? Byście ją tak nie krytykowali, jestem pewna. Byście do niej się właśnie odzywali i rozmawiali z nią lepiej, a czasami ze sobą rozmawiamy gorzej niż z naszą przyjaciółką. Więc właśnie bardziej wchodzić w tą rolę, jestem przyjaciółką sama dla siebie, dbam o siebie, kocham siebie i robię też coś dla siebie, obowiązkowo dzisiaj dziewczyny. Dobra, ja bardzo dziękuję wam, że dzisiaj byliście razem ze mną i do zobaczenia w kolejnych też wideo, w kolejnych live'ach. Też piszcie mi, jakie tematy was interesują. Będę się starała robić tego więcej dla was, jak najbardziej. Dobrze, pa, 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 pa.